Witajcie telewidzowie, przed nami dzisiaj kolejny dzień, zeszliśmy właśnie na śniadanie, jest 10 rano i się okazuje, że jest po śniadaniu. Także tak, w cenie hotelu 577 batów mieliśmy jeszcze śniadanie, ale wczoraj się śpieszyliśmy i nie zdążyliśmy zjeść, a dzisiaj po prostu się nie wyrobiliśmy czasowo. Normalnie tutaj jest taki kącik, są jakieś płatki, tosty z dżemem i w sumie tyle, więc my pójdziemy zjeść nad kanał. My już spakowani, idziemy się wymeldować, czas na nowe przygody. Zostawiamy nasze bagaże na recepcji. Idziemy nad kanałek coś zjeść. Pogoda dzisiaj piękna, słoneczko świeci. My mamy jakieś 6 luźnych godzin. Tata tutaj jeszcze wziął dla rybek jakieś jedzonko. Są dzisiaj rybki? Póki co no nie widać, żeby coś tutaj się ruszało. Może dalej będą. Dalej widać rybki, ale porzucaliśmy trochę i chętnych na to nie było. No ale może jednak któreś tu się skusi. Rybeczki. Zobaczcie, jakiego kolegę po drodze spotkaliśmy. Szybciutki. Jakieś zmiany tutaj zaszły. My normalnie do kanału do pani chodziliśmy przez ulicę, a widzę tutaj otworzyli mostek i można przejść pod spodem. Bezdomni tutaj mieszkają. No nieczęsty widok w Bangkoku, ale się zdarza. Jesteśmy od tyłu, ale super. Ciekawe, czy mnie pani pozna. Zobaczmy test. Helloka! Hello, good. How are you? You just arrived? Yes, yesterday, 2 days ago. Oh, okay. How are you? I'm fine. I przez to też tutaj w restauracji można sobie usiąść właśnie z tej strony, a tak to było ograniczenie. W ogóle ten beton chyba tutaj jest nowo wylany. Ceny u pani nadal niezmienne. Pad thai z kurczakiem albo z wieprzowiną 39 batów. U mnie na śniadanie dzisiaj pad thai wegetariański i do tego mój ulubiony shake. I zobaczcie, z jaką inicjatywą wyszła ta restauracja, że jeśli jesteś turystą i już brakuje ci pieniędzy, no to możesz u nich jeść za darmo. Przyszliśmy, było pusto, a teraz o 12 już się zapełniło. Dopiero teraz z mostu widzę, że tutaj ta cała promenada jest zrobiona. A my teraz idziemy dalej do mojej ulubionej pani od kawy. Dla niej też mamy prezencik tutaj dla pani, też już zostawiliśmy. Ach, miło przychodzić do miejsc, w których się dobrze czuć. Można dobrze zjeść, można dobrze się napić i jeszcze miło Cię przywitają. Dla pani od kawki, herbatka, kabanoski. No i dam jej na spróbowanie. Wszystkie tam. A moja ulubiona kawka to właśnie ta czakulza. Ale czy jest moja ulubiona pani dzisiaj? Tu jej nie ma, ona zawsze tutaj jest. Tarika! Pani mnie poznała! Ale miło! Please! Ale pani zapamiętała, to jest niesamowita! Okej. Niech pani zrobi, zaraz jej dam prezent. No i mam swoją ulubioną kawkę z cynamonem, bez cukru. Rewelacja. Idziemy teraz szukać klapek. Mamy zamówienie z Polski na klapki. Znalazłam klapki, które mnie interesują. Teraz tylko, czy rozmiary będą. A teraz jesteśmy już na Khao San w ciągu dnia. Zobaczcie, całkowicie inaczej wygląda niż wczoraj wieczorem. Wczoraj tata wymieniał pieniądze, dzisiaj ja potrzebuję wymienić pieniądze. Dzisiejszy kurs za euro, za 100 euro to 36,80 bata. Czyli trochę lepiej niż to, co wczoraj wymieniliśmy. I taka ciekawostka, bo ja mówię, dobra, 100 euro to jest 36,80, ale w 20 to dałam, w banknotach. A jeśli bym miała całą stówkę, no to by było wtedy właśnie po tej cenie. A tak, to kurs o 5 batów niższy. My dzisiaj zakupowi, zobaczcie, 5 par klapek. No my kochamy te klapki i polecamy tutaj. Thank you. U pani ja tutaj biorę już drugi raz. Normalna cena 250, ale udało się dzisiaj do 180 zejść. Kopunka. A pani tutaj ma sklepik naprzeciwko Khao San Road. Wy macie Roko, a pani od razu tutaj po drugiej stronie. Taki dosyć spory ten sklepik ma. Zobaczcie, jakie maleństwo. Takiego malutkiego barana to ja jeszcze nie widziałam. O, jaki słodziaczek. Jocie, cuda. Pospacerowaliśmy, zakupy udane, a teraz wróciliśmy do naszej knajpki nad kanałem. Jest kilka minut po 15 i zobaczcie, nikogo tutaj nie ma, aż jestem w szoku. Tym razem zamówiliśmy 2 takie same dania, red stir fried, red curry za 39 batów, do tego jajeczko za 10. I jeśli jeszcze tego dania tutaj nie próbowaliście, to polecam. Numer w karcie 81 albo 2, 81. Tutaj macie 81. Posiedzieliśmy, pojedliśmy, porozmawialiśmy jeszcze z Włochami. Kurczę, sympatyczna parka. Zamówiliśmy też jedzenie na wynos. Idziemy do hotelu po plecaki i dzisiaj przed nami jeszcze spora droga, bo wyjeżdżamy z Bangkoku i ruszamy pociągiem. Tata ze mną zazna trochę tego naszego backpackerskiego życia. Plecak na plecach. Do widzenia. Ja też plecak z przodu, plecak tata już nie ma tyle rzeczy, bo u niego były prezenty, więc dzień dobry.
więc u niego mieści się jeszcze ten malutki plecak, który miały normalnie z przodu. Idziemy, mamy jakieś 10 minut na autobus. O nie, dochodzimy na przystanek, ale nasz autobus, widzę, stoi na światłach, a kolejny dopiero za 15 minut. Ale pech. Jakiś już jedzie. Czy to nasz autobus? Tak, 509, ale czy na pewno on tam jedzie? Dobra, zatrzyma się, zapytam. Udało się, jedziemy, nie musieliśmy czekać 15 minut. Po jakichś 6 minutach przyjechał ten autobus i zapłaciliśmy za osobę 17 batów, także super. I jedziemy teraz tym autobusem przez jakąś godzinkę na Krungstep. To jest stacja kolejowa. Dzisiaj jest tak gorąco, że ja cała po prostu mogę co chwilę się wycierać, ale to i tak nic nie daje. Autobusem zapłaciliśmy niecałe 4 zł za 2 osoby, a Boltem byśmy zapłacili 16 zł. I trochę taka nowość, bo mogłam u tej pani właśnie zapłacić kartą po raz pierwszy, a tak to zawsze płaciliśmy gotówką. Godzina i 7 minut. Jesteśmy na dworcu. Bierzemy wózeczek i próbujemy znaleźć teraz główne wejście. Wózek od góry do dołu zapakowany, no to ruszamy teraz. Tam jest jakieś wejście, widzę. Tutaj no pokazywało, że mamy jeszcze jedną stację jechać. A, tam jest jakieś wejście też. No właśnie, tu i tu jest wejście. No nic, pójdziemy tam zapytać. I proszę, jest i wejście, zaraz podpytamy tutaj. Mamy tutaj rozpiskę, nasz pociąg to ten pierwszy, mamy jeszcze niecałą godzinę do wyjazdu. Tutaj ten pan z tyłu z ochrony powiedział, że mamy iść do 7. Stacja jest naprawdę ogromna, więc warto tutaj kogoś zapytać, żeby nie błądzić zbyt długo. Ale również jest dobrze oznaczony, więc nie ma problemu, jeśli języka byście nie znali. Kurczę, czegoś takiego to ja nie kojarzę tutaj, że są takie bramki na QR kod z biletu i tutaj się wyświetla tablica z pociągami, które jadą i boarding jest normalnie 20 minut przed odjazdem pociągu. Czyli my mamy jeszcze jakieś 20 minut zapasu. A bilety na pociąg rezerwowałam jeszcze z Polski i mam tutaj je przy sobie, ale przyznano nam 2 łóżka na górze. No chciałabym, albo w sumie no wolałabym, żeby tata tutaj jednak na dole spał, żeby nie musiał chodzić po tej drabince, więc idę jeszcze do kasy spytać, czy będzie możliwość wymiany albo zmiany miejsca. Oczywiście te miejsca dolne kosztują trochę więcej, ale no warto jednak za nie dopłacić. Kupowałam online przez stronę, nie było możliwości wyboru i później również zmiany. To jest tak ogromna stacja, dobrze, że wiem, że tata siedzi przy bramce, bo jak ja się zgubię, to przynajmniej będę wiedziała, że do której bramki iść. Udało się, po krótkim spacerze znalazłam kasę. No i niestety nie udało się nic załatwić. Wszystkie siedzenia dolne, łóżka dolne są już wyprzedane. Jedyną szansą jeszcze zostaje, że ktoś będzie chciał się zamienić, ale nie sądzę, bo nie bez powodu znikają te dolne łóżka. Była godzina 18, ale cichym, zobaczcie. Wszyscy tutaj obie stoją. Jest tutaj kilka sklepików, w których będziecie mogli sobie kupić wodę, przekąski na drogę, picie. Odprawa bramki jak na lotnisku. A tu jest informacja, że otwierają bramkę 20 minut przed odjazdem pociągu i zamykają 3 minuty przed odjazdem. Zeskanowaliśmy bilety w telefonie jak faktyczne no jakiegoś Ryanaira. Jechaliśmy windą na górę i teraz idziemy w poszukiwaniu naszego wagonu. Tu mamy 5, a my musimy do 8 dojść. O proszę, tutaj widzę przedział Wars chyba. Mamy już nasz wagon, idziemy szukać miejsc. O, dobrze wyszliśmy. 1 tutaj i 3 tutaj. Idealnie. I spakowaliśmy się tak, że właśnie na górę zostawiliśmy rzeczy, które będą nam potrzebne do przejazdu. O, proszę, pan chodzi, już sprzedaje coś. O, nawet co tu ja widzę. Piweczko. Kopunka. 18:40 wybiła, ruszyliśmy. Punktualnie. A w cenie biletu dla każdego pasażera również jest butelka wody. Jak już wcześniej wspomniałam, bilet kupowałam jeszcze z Polski przez 12 Go i tam pobierają trochę prowizji jeszcze i za opłatę kartą, ale na bilecie tutaj mam wydrukowane, że cena tutaj, jak gdybyśmy kupili na stacji 938 batów, to jest jakieś 107 zł za osobę. I co też ważne, widzę, że jedziemy nowym pociągiem, bo też są starsze i jakbyście chcieli na ten nowy trafić, to pamiętajcie, rezerwujcie numer 9. A prowizji ogólnie wyszło około 35 zł za 2 osoby. Panowie chodzą, sprawdzają bilety. A my dojechaliśmy na pierwszą stację na Don Mueang. Nigdy tutaj w sumie się nie zastanawiałam, że można z lotniska prosto jechać do Chiang Mai. Na każde 2 siedzenia przypada jedno gniazdko. Jestem ciekawa, czy na górze też będziemy mieć. Dajcie znać, kto pamięta, jak ostatnim razem z Marcinem ciągnęliśmy prąd przez pół pociągu. Z głodu tutaj nikt nie umrze, ceny wiadomo są troszeczkę wyższe, aczkolwiek wybór też jest dosyć spory. Ledwo wyjechaliśmy z Bangkoku, a już za jedzenie się biorę. W dobrym czasie, bo tutaj obsługa też chodzi, rozdaje. Po godzinie dojechaliśmy do starej stolicy Tajlandii, Ayutthaya. Tutaj pan przyszedł, który rozkłada łóżka, państwo go zaczepili i poprosili, żeby już im rozłożył. Patrzcie,
Rozkręcił, raz, dwa, dolny stolik złoży, dolne też rozłoży. Zajmuje mu dosłownie to chwilę. Jedziemy 1,5 godziny, zobaczcie, tata ubrany, już mówił, że mu zimno. Ja też bluza, też już myślę o kurtce i jakichś leginsach, bo póki co to jeszcze w krótkich gaciach siedzimy tutaj. Więc pamiętajcie, żeby spakować sobie gdzieś na wierzchu w torbie ciepłe rzeczy. 20:10, zobaczcie, tutaj rozłożone, tutaj jeszcze nie, tu rozłożone. I tutaj do końca już chyba rozłożone. Ludzie się pokładli spać. Szukam łazienek. To wydaje mi się, że jest tylko męska. Tutaj chyba normalny kibelek. O proszę, umywalka. Zęby można umyć. Twarz też. I tutaj też jeden kibelek. A jak wygląda to w środku? O, ktoś tu nie spuścił. No dobra. A tak to mniej więcej wygląda. Dużo miejsca to tu nie ma. Ale pachnie. Dobra, puści mnie, żeby zobaczyć, jak ten kibelek wygląda. A, tak, w tę stronę. No proszę bardzo, pisuar. Chwila po 20, moje łóżko już gotowe. Teraz czas na taty łóżko. Zobaczcie, jak szybko. No to jest naprawdę, ja nie mogę wyjść z podziwu, jak pan to robi. Tyk, rozsunięcie. Bardzo dobrze tutaj widać. Jedno, drugie. No i już. Jeszcze na to idzie właśnie taka mata, żeby się wygodniej spało. Teraz prześcieradło. No, pan to naprawdę raz, dwa robi. Prześcieradło już zawinięte. Jeszcze wygładzi pan ładnie. Zasłoneczka, kocyk, podusia. I jest kojeczko zrobione. Łóżka rozłożone, to pan teraz chodzi i przeciera podłogę. Nie zwróciłam uwagi wcześniej, a tu jest cały rozkład jazdy, gdzie jakie stopy, ile mamy stopni w środku, 23 obecnie, na zewnątrz 21 i te toalety są tutaj pokazane też. Co jeszcze dostaliśmy tutaj zawiniętego? Kołdra i to taka w miarę gruba kołdra, także da radę pod tym spać. No i oczywiście podusia, też powleczona, świeże prześcieradło. O Jezu, pociąg mnie zaatakował, no. Górne łóżka mają miejsce na plecak. Tutaj wieszak, lampeczka i również, co ważne, kontakt. W wielu krajach są różne wtyczki do kontaktów. W Tajlandii są też również tajskie, ale nasze gniazdka, nasze normalne, europejskie gniazdka również pasują. Proszę bardzo. O, coś tu nie wchodzi. Jednak jest załapało. Jednak osobiście polecam kupić sobie taką uniwersalną przejściówkę, ponieważ te, no właśnie, łatwo wychodzą i czasami się w ogóle nie trzymają. To dobranoc! Dzień dobry, mamy niecałą 6 rano. Tutaj przez megafon były zapowiedzi, że za godzinę dojedziemy do Chiang Mai. Tak głośno gadała, że nie dało się nie obudzić. No ja spałam ze 3 godzinki i to z takimi przerwami. Także dużo nie było pospane tej nocy. Pan przyszedł, pokazał, że mamy zejść na dół, żeby on mógł sprzątnąć łóżka, bo pod nami panie już wysiadły na jakiejś stacji. Pan ściąga wszystkie poszedki, zrzuca na jedno łóżko. Poprawia teraz zasłonkę. Wszystko na górę. Migusiem to robi. Pyk, pyk, chwila i już możemy siadać. I robi nam się wschód słońca. I na horyzoncie pojawiły nam się góry. Poranna toaleta. Chusteczkami przynajmniej trochę się wytrzeć. Na zmianę było gorąco, zimno, gorąco, zimno. Także ja się w tych leginsach też trochę zagrzałam. Pan chodzi z menu. O, proszę, już kogoś ma na śniadanko. Są croissanty za 180 i jakieś dwie inne pozycje. Pan podnosi już ostatnie łóżko. Jak tam ta nocka minęła? W zasadzie pół przespane, pół nieprzespane. Co chwilę się zatrzymywał, co chwilę trąbił, co chwilę coś się działo. Także nie powiem, żeby się wyspał. No może ktoś, jak ma twardy sen, to mu się uda wyspać. Faktycznie dużo się dzisiaj tutaj działo i mam wrażenie, że więcej niż zazwyczaj. I też tutaj, zobaczcie, jesteśmy przy wagonie już ostatnim i dalej jest ten wars, znaczy może nie ostatnim, ale właśnie dalej jest ten wars. I też ciągle ludzie tutaj przechodzili, może dlatego. A jak z tą temperaturą, bo my się tu przygotowaliśmy i w sumie jak Ty to odczuwasz? No, ja się przygotowałem, że będzie Syberia. Okazało się, że raz jest za ciepło, raz jest za zimno. Znaczy za zimno to w zasadzie nie było, można powiedzieć, bo było albo za ciepło, albo w sam raz. No, można ewentualnie sobie uchylić tej kotary, no ale to z kolei światło świeci.
ale da się przeżyć. No. No właśnie, to jest też ważny punkt. W nocy światło nie gaśnie, cały czas jest tak samo mocno, nawet go troszeczkę nie zmniejszają, także wali po oczach. Dlatego te dolne łóżka też są o wiele lepsze, bo tam jedna zasłonka na drugą nachodzi. Choć odkryłam, że można sobie te zasłonki na górze do środka wepchać. Po tylu już przejażdżkach odkryłam, że jednak tak, żeby one przynajmniej to światło takie mocne nie wpadało, nie raziło. I to też jest jakieś takie rozwiązanie. Ale najlepiej to mieć opaskę na oczy. I stopery w uszy. Właśnie to chciałam dodać. Wow, ale słońce pięknie wyszło. Taki tip dla Was, że w ciągu dnia, jak sobie siedzicie, czy wieczorem jak przyjdziecie, to możecie sobie złożyć ten stolik. Tutaj trzeba, bo jakoś tata mi to pokazywał, w sumie to on jest tutaj specem, tato, potrzebujecie. Co nie wiem, rozłożyłem. No No, właśnie. trzeba to wyrównać, bo tu jest taka rurka, która opada na dół, trzeba ją wyrównać Aha, i wtedy dobra. mocno pchać. Okej, i mocno wchać właśnie. To czas na śniadanie. Mam nadzieję, że to jeszcze wczorajsze dobre. 12,5 godziny jesteśmy na stacji w Chiang Mai. My przejechaliśmy, a o 7:30 odjeżdża pociąg do Bangkoku. Wychodzimy ze stacji, ile tutaj chętnych taksi, żeby nas zabrać. Ojejku, jedno przez drugie krzyczy. Pan chciał 150 od taksówki. Na Bolcie miałam cenę 93 baty, więc mówię, o to nie, to już ściema, to wiem. Ale pan o tutaj z tuk-tuka nas zaczepił. No i pytam o cenę, mówi 100. No to już lepiej. Ale mówię 70, pan mówi 80. Ja mówię, dobra, za 80 to jedziemy. To ładujemy się do naszej maszyny. Thank you, kopunka. Niespełna 10 minut jesteśmy. Bo ja chyba jeszcze nie wspomniałam, że my zmieniliśmy po drodze zdanie i nie zostajemy w Chiang Mai, a jedziemy dzisiaj od razu do Pai. I sytuacja wygląda tak, że jest 7:30, tutaj przyszłam do biura i pani mówi, że do 9 nie ma wolnych miejsc. Teraz jeden autobus już odjechał, drugi jest o 8, kolejny 8:30, no ale mówię, nie ma miejsc. My nie zrezerwowaliśmy też wcześniej. No i co, idziemy. 7-Eleven, może coś tutaj zjemy, jakiejś herbaty się napijemy i poczekamy. Zimno nie jest, także jest dobrze. Ceny biletów online zaczynają się od 150 batów, 180 różnie można kupić. No tutaj u pani akurat daliśmy 200 batów, ale mówię, już nie szukam, nie kombinuję, nie kręcę, bo próbowałam w sumie, spojrzałam online, jak jechaliśmy jeszcze w pociągu i nagle było not available. Nie było żadnych dostępnych i właśnie na tą 9:30 dopiero mi pokazało, więc biorę, póki są, jest załatwione, poczekamy. Za 15:08 podjechał kolejny autobusik, już tutaj zbierają ludzi do Pai. Tatę zostawiłam z bagażami, a ja idę do 7-Eleven po jakąś herbatkę. Widzicie, z tyłu jest dworzec, tutaj są budy z jedzeniem, także z głodu nie umrzecie. No i oczywiście 7-Eleven. Herbatki kupione, a teraz czas usiąść i poszukać noclegu, bo przez to, że tak spontanicznie się zdecydowaliśmy, to i noclegu nie mamy. Już wszystko jasne, podpytałam tutaj tą panią i za 150 batów jest ten mały busik, czyli za jakieś 17 zł. Za to nasz busik stoi tutaj, on jest widać dłuższy, większy, za 200 batów, czy jakieś 23 zł. A jak zarezerwujecie u tej firmy online, to jeszcze jest minus 10%, ale jak wspomniałam, no niestety na dzisiaj już nie ma możliwości. 8:50, pani krzyczy, Chiang Mai, Pai. Pan powiedział, żeby bagaże tu zostawić, że on je schowa, więc my idziemy do środka. Zarezerwowane mamy miejsca 2E, o widzę, 2E to jest tutaj i 2A chyba. 4A? Siedzimy już na swoich miejscach, tato. Tutaj, ja tu od razu za kierowcą. A dlaczego wybraliśmy takie miejsca? Te z tyłu były za mną już zajęte, a wyczytałam, że ta droga słynie z zakrętów. Jest 762 zakręty z Chiang Mai do Pai. Droga górzysta, serpentynę, także lepiej usiąść z przodu autobusu niż z tyłu, bo podobno mniej kręci. 9:00 i odjazd jak w szwajcarskim zegarku. Nocleg zarezerwowany, to teraz można iść na drzemkę. Simple when I'm changing lane. I ain't going back. No, I ain't going back. No, I won't go back to where I've been before. Living hungry, broken, cold, but life's an open road. Gonna go out with my foot down on the floor. That's why I never
Już tak ładnie ułożyłam się do snu, 1,5 godziny przejechaliśmy, a pan tutaj przerwę robi. No i pan po angielsku nie mówi, ale tutaj pani mówi, że 20 minut przerwy. O, właśnie, 20 minut przerwy i będziemy ruszać dalej. Sprawdźmy, co tutaj mamy. Przekąski, kawa, herbata, a tutaj jakieś dania tajskie. O, zupka jest. Tutaj chyba jakieś żołądeczki, ryba, jajeczko. I co tutaj dalej mam? O, kokos za 50 batów, słodkości, owoce, mango, lody sprzedają, orzechy, przekąski i tutaj jakieś jeszcze owoce. O, nawet jakieś ciuszki się tutaj znalazły. Jest i łazienka za 5 batów. 20 minut minęło, ruszamy. Zobaczcie, jaki my mamy pusty autobus. Tutaj tylko kilka miejsc zajętych, a reszta pusta. Trzy godziny, 10 minut i jesteśmy w Pai. Plecaki odebrane, hotel zarezerwowany. Pani napisała, że możemy się wprowadzić, więc idziemy. Mamy mały problem z namierzeniem lokalizacji. Po Google Maps wychodzi, że ta lokalizacja jest tam na słupie. Zapytałam pani w środku, pani mówi po drugiej stronie, ale tutaj po drugiej stronie też nic nie ma, a nie odbierają telefonu. Podeszliśmy do innego hotelu się zapytać, pani spojrzała na mapę, mówi 7-Eleven? Ja mówię, że nie, no, że tutaj gdzieś to pokazuje. Mówi pani, żebyśmy skręcili teraz w lewo. No i tu się jeszcze podpytali, zobaczymy. Na Google Maps mają inne oznaczenia, no ale zobaczmy, wejdźmy. Zapytaliśmy się w końcu kuriera, bo tu wszyscy mówią nie wiedzą i okazuje się, że poszliśmy za daleko. Znaczy na Google Maps jest po prostu błędna lokalizacja. O, jest znaczek. A pod samym wyjściem, proszę bardzo, restaurację mamy. I tak, tutaj będziemy spać, Sabai bed. Pani z recepcji również znaleziona, sprawy załatwione, to idziemy teraz do pokoju. To czas na pokazanie Wam naszego lokum za 60 zł. Proszę bardzo, 500 batów z kawałkiem wyszło, na miejscu 500 batów, my przez Agodę to trochę więcej. Mamy 2 łóżka, lodóweczka jest, proszę bardzo, krzesełeczko, woda, papier toaletowy, kibelek, jakiś szampon, mydełko, no i prysznic ciepły. I jesteśmy przy samej stacji, blisko centrum, blisko sklepów, blisko jedzenia, także jak najbardziej lokalizacja na plus. Zauważyliśmy, że okno nam się nie zamyka, a mieszkamy przy głównej ulicy, więc to trochę nam to nie pasuje. Pani teraz pokazała nam inny pokój, który nie ma łazienki w środku. Zadzwoniła też do swojego menadżera. Kurczę, specjalnie ten pokój zarezerwowaliśmy, bo jednak jest łazienka w środku. A okno tutaj proszę, no właśnie. Można sobie otworzyć, a tu ktoś tutaj może od ulicy wejść. Zaszłam do jednego miejsca jeszcze, żeby zapytać, żeby zobaczyć w sumie, jaki tutaj mają pokój, ale niestety tylko mają łóżka w akademiku, znaczy w tych, wiecie, piętrowe łóżka, może jak to się nazywa, zapomniałam. No i 250 za łóżko, także ta sama cena, co tam w sumie. Jeszcze zapytam w jednym miejscu, jak nie, to zostaniemy tam, gdzie jesteśmy. Na szybkości obejrzałam jeszcze jeden pokój po drodze, ale tam był taki dosyć duży grzybek na ścianie, więc stwierdziłam, że może jednak odpuścimy, zostaniemy tu, gdzie jesteśmy. Ewentualnie ma ktoś dzisiaj przyjść po południu i wymienić ten element, który jest popsuty. Ale czy tak będzie, to zobaczymy, a jak nie, no to w Tajlandii póki co odpukać nigdy na nic nie zginęło, więc jakby wierzę w to, że nic się nie stanie. Długa podróż za nami, najpierw z tego Bangkoku, wczoraj jak wstaliśmy o 9, to już mamy dzisiaj 13, 12, nawet 12. Doba w sumie nam zleciała, jak tam, ten pociąg, no. Pociąg już ocenialiśmy, Pociąg. także jest okej, gitara manina. A ta droga teraz, jak te zakręty? Pojechałbyś drugi raz? Znaczy mnie to nie przeszkadza, ja myślę, że no są ludzie wrażliwsi. Pani. O, pani, No. okej. Pani przyszła jeszcze raz bardzo przeprosić za istniałą sytuację i że naprawią ten zamek w oknie jutro.
jeszcze dała nam małą zniżkę i jakbyśmy chcieli zostać jeszcze dłużej, to wtedy już pokój będzie kosztował 450 batów za dobę. A my co? Odpoczynek by się teraz należał po tych podróżach. W drogę, nie ma co siedzieć na pupie, trzeba wędrować. Idziemy może coś teraz zjeść. Od rana tata w sumie to nic nie jadł, ja tam zjadłam właśnie to wczorajsze jeszcze danie. I myślę, że faktycznie dzisiaj odpoczniemy. Dobrze jednak mieć tutaj pokój z klimatyzacją. Myśleliśmy, żeby wziąć coś innego po drugiej stronie rzeki, ale tam nie było klimatyzacji i noce tutaj są chłodne. 18-16 stopni, za to w ciągu dnia 32. Choćby teraz, to ta klimatyzacja tutaj się przydaje. Posiedzieliśmy w pokoju niespełna 2 godzinki. Prysznic był, odświeżeni trochę, odpoczęliśmy, a teraz zabieram tatę na moje i Marcina ulubione kanapki. Zobaczymy, Także zobaczymy. Zapraszam Cię na śniadanie, obiado, a może już nawet naszą kolację, bo u nas to nigdy nie wiadomo. Tyle ostatnio jemy, że jakbyśmy prawie nic nie jedli. 7-Eleven po drodze, to wstąpimy. Kupimy coś do picia do tych kanapek. Wchodzimy do 7-Eleven, a patrzcie, kto tutaj leży przy kasach. Chłodzi się, za gorąco na zewnątrz. Podpytałam już w 2 miejscach o skuter Scoopy, czy taki mniejszy kosztuje 200 batów za dobę. Te tutaj Hondy Clicky 250, a starsza wersja kosztowałaby z 150, przepraszam, ale już nie ma. Więc no dzisiaj i tak nie bierzemy, ale tak orientacyjnie pytamy właśnie o jutro. Są i nasze wietnamskie kanapeczki. Zamówienie złożone, dostaliśmy numerek, czekamy teraz. Zobaczymy ile, no myślę, że z 10 minut. Z 5 minut wydaje mi się czekaliśmy. To są nasze bułeczki. Tata sobie jeszcze wziął z serem i fetą dodatkowo. U mnie sam kurczak i sosiki. A jeszcze ja mam koriander, czyli kolendra gdzieś tu. A zresztą wystaje właśnie kawałeczek. Okej, dodajemy jeszcze sobie jakiś sosów dodatkowo, bo tutaj za mało oczywiście. Trzeba dowalić kalorii i idziemy nad rzekę zjeść. Doszliśmy już na mostek, zaraz znajdziemy sobie jakieś miejsce, żeby usiąść po drugiej stronie rzeki najprawdopodobniej. No ale kanapki już zostały nadgryzione. Smakuje? Dobre. Myślę, że będą częściej grane. O, tam są jakieś stoliki, może tam pójdziemy. Aś to chyba od knajpy jest, ale Tak. to nic. Dobra, o, tam się ludzie kąpią. Proszę, jaki relaks tutaj. Kanapki zjedzone, poszliśmy się przejść, no i natknęłam się na taki tutaj oto plakat. Zobaczcie, 400 batów i w godzinę można nauczyć się jeździć na skuterze, ale podpytałam i niestety nie dają tego prawa jazdy takiego tajskiego, więc tylko tutaj nauczycie się z nimi jeździć za 46 zł. Co też jest niezłą opcją, aczkolwiek pamiętajcie, że jeśli nie macie prawa jazdy, to w razie wypadku czy czegokolwiek, jakby się Wam stało na skuterze, to ubezpieczenie może nie pokryć po prostu kosztów leczenia i tak dalej, i tak dalej. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękujemy za oglądanie. Do następnego. Pa!